Film powstał w ramach projektu Generacje Niezależności. W komunistycznej Polsce, w okresie pełnym szarości i niedostatku, ludzie z różnymi ograniczeniami sprawności nazywani byli najczęściej inwalidami, a ich niesprawność nazywana była kalectwem. Rzadko widoczni na ulicach, pozbawieni byli możliwości włączenia się do głównego strumienia życia społecznego. O, zaprosimy zamek? Nie, jeszcze. Nie mam siły, widzisz? Dobra. Słaby jestem. Co? To lekko przykulczę mojego człowieka. Moja niepełnosprawność, czyli niedowład wiotki prawej kończyny dolnej spowodował, że z prawą nogą krótszą o 6 cm nie mogłem grać w piłkę i być na ataku, więc jeśli graliśmy w piłkę, to żadna z drużyn tak naprawdę nie chciała mnie, no bo ja nie biegam, więc zwykle stałem na bramce, ale za to starałem się tam walczyć jak lew. Nie zawsze mi to wychodziło. Lubiłem za to właśnie pływać, robić inne rzeczy, dlatego że jeżdżąc na rowerze albo pływając nie czułem się tak ograniczony i nie było to widoczne i może to też mniej mi wtedy przeszkadzało. Ale ta niepełnosprawność po prostu powodowała, że nie zawsze było kolorowo, nie zawsze było miło i nie zawsze było fajnie. Dzisiaj wielu ludzi nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo zmieniło się życie osób niepełnosprawnych tylko dlatego, że trafili tam, gdzie wtedy byłem ja. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej przedstawia film dokumentalny. Scenariusz Paweł Pachulski. Współpraca Magdalena Gajda. Muzyka www.pixabay.com.pl. On hold. You ripped a page from my book of life. Reżyseria Paweł Pachulski. Realizacja White Crow Studio. But you taught me a lesson too. Don't let anyone get close to you. Spojrzeć poza horyzont. Zaczyna się zbiórka, podjeżdża autokar. Do autokarów wsiadają lub pomagają nam wsiadać wolontariusze. Są druhny, są druhowie. To jest fajne i nagle jest w autokarze 20-30 osób niepełnosprawnych, takich jak ja. Przyglądamy się sobie, my się przecież nie znamy. Jedziemy. Oglądam przez szybę krajobraz, który się zmienia. Z tej małej miejscowości wyjeżdżam nagle gdzieś daleko. Nie ma mamy, nie ma taty. Zajeżdżamy, wysiadamy, patrzę, a tam zupełnie inny świat. Już na miejscu doznałem takiego szoku, bo nagle się zorientowałem, że większość ludzi wokół mnie to są dzieci, które mają różne dysfunkcje. Nagle się okazało, że to nie tylko ja mam problem z chodzeniem, są inni, którzy mają jeszcze trudniej, jeżdżą na wózkach i nagle zobaczyłem ich aż tylu w jednym miejscu. Rodzice poznali doktora Janaszka i dowiedzieliśmy się o obozach. Poznałam tam bardzo dużo ludzi, poznałam fajnych ludzi, poznałam rzeczy, których wcześniej nie wiedziałam. Uczyłam się samodzielnego życia, jak się ubrać, jak umyć zęby, iść pod prysznic. To było fenomenalne, tak?
sama, bez pomocy, bez mamy. Mielnicę też uwielbiałam za to, że mogłam się spotkać właśnie z ludźmi. No to jest coś, co zawsze zostanie w moim sercu, tak? I zawsze jak o tym myślę, mam zawsze uśmiech na twarzy. Niepełnosprawności na obozie nie było. Po prostu były zadania. Jeśli chciałeś coś zrobić, to tylko kwestia czasu, ile czasu mi to zajmie. Ale najważniejsze i najpiękniejsze w tych obozach było to, że tam wszyscy się uśmiechali. Tak po prostu. Bez powodu. Wstajesz rano i masz dobry humor. To nie jest proste. A tam miałeś to gratis. Bo każdy się uśmiechał. Nie było powodu, żeby się nie uśmiechać. Co z tego, że jeździsz na wózku? Co z tego, że chodzisz o balkoniku? Co z tego, że o kulach? Jeden nie ma nogi, drugi nie ma ręki, a są tacy, którzy nie mają obu. I też się uśmiechają. I to było cudowne. To było jedyne miejsce, które ja w życiu poznałem, gdzie nie czułem się niepełnosprawny. Świat nie oferował nam zbyt wiele, a tam mogliśmy być po prostu dziećmi. To jest Hubert akrobata, proszę Państwa. Musimy wymyśleć sprawność akrobaty. Dla większości niepełnosprawnych dzieci w tamtych czasach obozy były jedyną możliwością na oderwanie się od niełatwej codzienności, a także szansą na skuteczną rehabilitację. Urodziłem się w małej miejscowości, małej społeczności. Byłem pierwszym dzieckiem. Rodzice bardzo się cieszyli. Bardzo szybko się okazało, że coś jest nie tak z moimi nogami, ponieważ okazało się, że jest to niedowład kończyn dolnych. I zaczęły się kłopoty, ponieważ ludzie z racji, że nie do końca wiedzieli, co jest tego przyczyną, gdzie leży ta przyczyna, doszukiwali się różnych przyczyn w rodzicach, co matka musiała złego zrobić, jakie grzechy musiała popełnić, że takie dziecko, jak to wtedy nazywano, nieszczęśliwe się urodziło. Ten okres dzieciństwa to był przede wszystkim czas takiego wypierania tego, że jeżdżę na wózku. Wiązało się to po prostu z tym, że osób z niepełnosprawnościami wszystkim nie było w przestrzeni publicznej. Dlatego otaczałam się pełnosprawnymi ludźmi cały czas i próbowałam światu i sobie udowodnić, że wózka nie ma. W jednej z wizyt w szpitalu lekarza ortopedy
była próba pozyskania sprzętu, który pomógłby mi się poruszać. Mam tu na myśli kulę. Niestety lekarz, chyba jak się nie mylę, to wtedy było w Bydgoszczy, powiedział, że jestem za słaby, że nie dam rady utrzymać ciała, grozi to upadkami, które mogłyby się źle skończyć i niestety takiego sprzętu nie pozyskałem. Ale tato z racji tego, że jeździł ze mną po tych szpitalach, zaobserwował, jak te kule wyglądają. Gdzieś tam z drzewa połączył kilka części, zbudował takie kule. Przy następnej wizycie, załóżmy pół roku później, pojechaliśmy z tymi kulami do szpitala. Jak lekarz zobaczył, jaki to przyniosło skutek, od razu dostałem takie pełnowartościowe kule. Kule, które mi otworzyły tak naprawdę możliwość samodzielności. Mogłem pójść dalej, mogłem zrobić więcej, mogłem działać, być bardziej niezależnym. Czasy mojej młodości, systemu, który wtedy istniał jako komunizm, potem jako PRL, to czasy, w których osoby niepełnosprawne dosłownie chowano za firanką w domu albo spychano gdzieś do jakiegoś zakładu, schować, zamknąć, nie pokazać. Nie ma problemu, bo przecież nas nie ma na ulicach, nas nie ma w szkołach, nas nie ma w pracy, po prostu nas nie ma. Większość mojego życia to była rywalizacja, walka, zaprzeczanie, no i udowadnianie ludziom chodzącym, że jestem taka sama jak oni, albo i lepsza. I tak naprawdę pogodziłam się z tym, że jeżdżę na wózku i że mam ograniczenia. Jako dorosła kobieta, matka 2 dzieci, dopiero wtedy przestałam walczyć. I dopiero wtedy przestałam udawać, że wózka nie ma. Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Wysoki Sejmie. 1 sierpnia 1997 roku Sejm uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, w której zadeklarowano, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. No i właśnie w tym czasie pojawiają się ludzie wielkiego serca, którzy widzą, że zaczyna wiać inny wiatr, że będzie można zrobić więcej i to więcej zaczyna się dziać. 30 lat temu na pewno spotykałam dużo więcej barier niż teraz i to, co widzę, co się bardzo zmieniło, to świadomość ludzi. Ja jako nastolatka byłam odbierana bardzo różnie. Ci, którzy byli blisko mnie, nie mieli problemu z moją niepełnosprawnością, ale ci, którzy nie znali osób z niepełnosprawnością, zazwyczaj patrzyli na mnie bardzo stereotypowo. Czasami czułam to odrzucenie, brak takiej akceptacji w środowisku. Wózków aktywnych w ogóle wtedy w Polsce jeszcze nie było, a standardowo otrzymywało się orzeczenie o tym, że żadna praca nie jest skazana w takim przypadku, więc nawet powrót do pracy formalnie nie był możliwy. Mówi się, że kiedyś nie było widać osób z niepełnosprawnościami na ulicach, no nie byłoby ich widać. Dlatego, że one nie miały jak wyjść z domu, nie miały jak się przemieszczać, nie miały jak dotrzeć do teatru, kina, a nawet jakby dotarły, to nie bardzo mogły wejść, bo prowadziły do nich schody. Znaczy, jeśli chodzi w ogóle o rehabilitację w tamtym okresie, to w odniesieniu do osób porozach rdzenia kręgowego, to co oferowano w szpitalu właściwie ograniczało się do ćwiczeń biernych, do tych ćwiczeń, które pozwalały zachować pełną ruchomość i zakres ruchu w kończynach górnych, ale niespecjalnie uczono życia w tych nowych warunkach. Jednym z takich narzędzi, który gwarantuje niezależność osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, jest asystencja osobista. I od kilku lat, od 2019 roku, jest ona dostępna w ramach programów, ale te programy nie gwarantują ciągłości. To, co może to zmienić, to rozwiązanie systemowe, czyli ustawa o asystencji
osobistej. Prace nad tą ustawą trwają. W tej chwili została skierowana do Komisji Sejmowej i mam nadzieję, że te prace zostaną kontynuowane i asystencja osobista jako rozwiązanie ustawowe wejdzie w życie i zagwarantuje niezależność osobom z niepełnosprawnościami, spośród których są takie, dla których ta asystencja osobista jest niemal jak tlen. Minęło blisko 40 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy przyjechałem na obóz do Mielnicy, choć wydaje się, jakby to było wczoraj. Dosłownie chwilę temu. Znów widzę uśmiechnięte twarze i uśmiecham się do tych wspomnień. Na wózku poruszam się od dzieciństwa i tak naprawdę nie wiem, co to znaczy chodzić, ale wiem, co to znaczy żyć na wózku inwalidzkim. Kiedy byłam małą dziewczynką, to na początku tej niepełnosprawności się bardzo wstydziłam. I przez długi czas, myślę, że około 2 lat co najmniej, starałam się jak najrzadziej wychodzić z domu. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, jak byłam dzieckiem, to kojarzyło mi się to z czymś najgorszym. Jak zbliżał się do mnie ktokolwiek w białym fartuchu, to wpadałam w histerię. Córka urodziła się w 1998 roku, syn w 2006. To nie kojarzę, by były jakieś udogodnienia, z których ja mogłabym skorzystać jako osoba z niepełnosprawnością. Kiedy się okazało, że jestem w ciąży, poszłam do lekarza. Lekarz wtedy na mnie spojrzał i zapytał, czy jestem tego pewna, że chcę urodzić to dziecko. Świat narzucił nam rolę, którą graliśmy, chcąc nie chcąc, świadomie lub nie, osób niepełnosprawnych. Przede mną renta, emerytura, jak kto woli, i pasmo nieszczęść do końca życia. Pierwsze pół roku spędziłem na rehabilitacji w państwowym ośrodku, gdzie po pół roku byłem przystosowany do bycia inwalidą, do życia na wózku. W tamtym momencie wydawało mi się, że wszystkie moje plany wzięły w łeb. Obozy nauczyły mnie, że walcząc można osiągnąć dużo. Trzeba chcieć, mieć marzenia, chęć pokazania, że człowiek jest wartościowy, może dużo dać innym dobrego. Jakie zmiany powinny nastąpić, aby sytuacja osób z niepełnosprawnościami stawała się coraz lepsza, w sensie zapewnienia każdej osobie z niepełnosprawnością możliwości funkcjonowania w społeczeństwie na równi z innymi pełnosprawnymi osobami, bo o to gdzieś tam na horyzoncie najbardziej chodzi. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej od 2004 roku zmienia świat osób z niepełnosprawnościami. Wspiera je w dążeniu do niezależności i spełnianiu marzeń. W filmie wystąpili Sławomir Pilarski, Marian Nowinowski, Elżbieta Wiech, Iwona Krzyżak, Paulina Malinowska-Kowalczyk, Agata Spała-Zakrzewska, Tomasz Tasiemski, Marcin Sowik. Napisy Agnieszka Chojnacka. Tłumacz języka migowego Karina Akseńczuk. Muzyka www.pixabay.com.pl. Scenariusz i reżyseria Paweł Pachulski. Współpraca Magdalena Gajda. Realizacja White Crow Studio. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego.
Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska samorządu województwa wielkopolskiego. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Konin 2024